Polacy coraz częściej mi imponują. Kiedy podróżuję po Polsce, widzę dziesiątki niezwykle utalentowanych ludzi, którzy z powodzeniem wykorzystują swój potencjał. Na dodatek śmiało można powiedzieć, że tak jest od dziesiątek lat. Niezależnie od czasów, w których przyszło im żyć, Polacy myślą niekonwencjonalnie, przekazując z pokolenia na pokolenie geny innowacyjności. W tym programie pokażemy innowatorów, którzy czasem nawet mimo przeciwności losu realizują swoje pomysły i zmieniają świat. Coraz częściej robią to dzięki funduszom europejskim. W pierwszym odcinku od razu wypływamy na szerokie wody, a to za sprawą dzisiejszych bohaterów, którzy w drodze do sukcesu wykazali się niesłychanie dużą determinacją. O północno-wschodniej Polsce mówi się, że to region dla ludzi uwielbiających rekreację i wypoczynek. Nic więc dziwnego, że to tu w Elblągu i Olsztynie powstał projekt, który może powołać do życia talenty równe tak sławnym kajakarzom i podróżnikom, jak Aleksander Doba, który jako wybitny Polak znalazł się ostatnio na okładce New York Timesa. Były kajakarz i wynalazca Krzysztof Gąsiorek skonstruował tu pierwsze na świecie kajaki dla dzieci, które pozwalają rozwijać wodną pasję już u trzylatków. Proste, a jednak genialne. Cześć Krzysiek. Cześć, witam. Robisz pierwsze na świecie kajaki dla dzieci. Jak to jest możliwe? Nie wiem, dlaczego producenci nigdy się nie skupili, żeby produkować kajaki dla dzieci. Produkują kajaki dla dorosłych. Jest tych producentów tysiące. Dlaczego nie produkują dla dzieci? Dlaczego dziadek nie może kupić swojemu wnukowi na przyjęcie kajaka? Nie rozumiem tego. Nigdy tego nie rozumiałem. Ja wiem, jak ja sam się uczyłem kajakarstwa, to miałem kajak dla dorosłych. To była wielka, wielka męczarnia. Nieść ten kajak, który był o wiele za ciężki. A jak zaczęły się Twoje zainteresowania kajakami, konstruowaniem kajaków? Technicznym dzieckiem to ja byłem zawsze. Wychowałem się w warsztacie lakiernictwa. Słyszałem, że tysiące wynalazków skonstruowałeś. Nie, no może nie tysiące, ale kilka fajnych mam. I jako już 10-latek ja potrafiłem auta malować samodzielnie, spawać i kątówką operować. Wydaje się, że kajaki są bardzo prostym tematem, ale tak naprawdę pod spodem wiele różnych zależności, zawiłości jest. Nie jest prostą rzeczą zaprojektowanie kajaka. Spędziłem około 2 lat na badaniach rozwoju dziecka. Sprawdziłeś, jaka jest zależność między na przykład rozmiarem stopy a wiekiem dziecka, albo wzrostem a wiekiem, bo Tak. od tego zależy konstrukcja Owszem, kajaku. ponieważ to nie są kajaki takie standardowe, jak ja pływam na kajaku sprinterskim, że ja wchodzę w kajak, Tak. zakładam fartuszek, żeby mi woda nie wpływała. Ja zrobiłem te kajaki w stylu kajaków australijskich, gdzie to jest taka wanienka, już z siedziskiem wytłoczonym w kajaku i podnóżkiem ruchomym, tak? I co to nam to daje? Że dziecko wpadające do wody, ten kajak mu nie tonie. Dziecko nie panikuje. Gdzie jest największa satysfakcja z tego, że konstruujesz takie kajaki? Czy bardziej satysfakcja polega na tym, że konstruujesz coś nowego, nie dłubiesz się w tych różnych materiałach, z których sklejasz te kajaki? Czy bardziej polega na tym, że dzieci są zadowolone, które pływają w kajakach? Już na etapie projektowania, że my możemy to stworzyć, że my możemy stworzyć coś z niczego i później wkładając blok steropianu kwadratowego prostokątnego na frezarkę i z naszego designu to wszystko jest frezowane, no to już się czujemy naprawdę genialnie. Rodzice z wdzięczności wysyłają mi zdjęcia takich uśmiechniętych dzieci na swoim kajaczku, jak to rodzic uczy go gdzieś tam na plaży po kosteczkę, po kolana, rodzic schodzi przy tym dziecku i dziecko pierwsze kroki daje na kajaku lub gdzieś w basenach. Dzieci to zdecydowanie najlepsi krytycy innowacyjnych wynalazków. W kilka minut potrafią ocenić, czy coś się sprawdza, czy jest, delikatnie mówiąc, do poprawki. Na początku zajęć zawsze robimy rozgrzewkę, a potem siadamy do kajaków i pływamy. Na tych kajakach pływa się bardzo łatwo. Najbardziej mi się podoba, że trudno się wywrócić. Można pływać na różne sposoby. Można mieć nogi w wodzie i można mieć w kajaku nogi. Żeby każdy mógł pływać, potrzeba znaleźć równowagę i trzeba nie bać się wody. To są świetne kajaki do nauki na pierwszych treningach, kiedy trzeba zacząć od podstaw, od złapania równowagi. Te kajaki dają możliwość wysunięcia nóg do wody, co bardzo pomaga utrzymywaniu równowagi. Po kilku lekcjach można nogi włożyć do środka, kajak zaczyna płynąć szybciej, dzieciaki mają większą frajdę i także to jest taki podstawowy element do nauki kajakarstwa, równowaga. Jako młody chłopak trenowałem od 10-11 roku życia.
gdzie bardzo szybko się zniechęciłem do tego sportu i zaprzestałem ten sport trenować 2 lata. Bardzo ciężko mi było złapać równowagę. Wiele miesięcy się wywracałem, aczkolwiek siła charakteru nie pozwoliła mi uciec, tylko zostać, jeszcze bardziej to drążyć. Jestem 4-krotnym olimpijczykiem, a od razu po zakończeniu kariery sportowej zająłem się szkoleniem młodzieży i mam z tego ogromną przyjemność, ogromną satysfakcję i mam nadzieję, że to moją pasją zaraża jak najwięcej osób. Gdybyśmy mieli więcej takich kajaków, na pewno dużo łatwiej byłoby dzieci zachęcić do tego sportu. Kajaki wyczynowe są bardzo trudne na samym początku. Sport przez zabawę jest najlepszym sposobem do zachęcenia dzieci do aktywności. Twoje projekty są bardzo użyteczne, wiązały się na pewno z ogromnym nakładem pracy. W jaki sposób pomogły Ci fundusze europejskie? Ja jestem wizjonerem. Wiele rzeczy nie byłbym w stanie sam osiągnąć poprzez swoje umiejętności, ponieważ mając wizję nie jesteś dobrym biurokratą, tak? Albo po prostu nie poświęcisz się temu całym sercem. Także fundusze europejskie bardzo, bardzo dużo mi pomogły. Czyli mogłeś zapłacić Dla specjalistom, klienta. którzy zamiast Ciebie zajmowali się otoczką na przykład formalną, tymi formalnościami wszystkimi, a Ty mogłeś zająć się konstruowaniem. Tak, dzięki funduszom europejskim dostajemy takich jakby skrzydeł. Fundusze naprawdę pomagają. Skrzydeł, a raczej wioseł do przekraczania barier geograficznych i spełniania swoich marzeń dostał także młody konstruktor Jan Sowa. Jeszcze jako licealista w odległym od morza Lublinie marzył o konstruowaniu rewolucyjnych jachtów. Po latach może pochwalić się zaawansowanym projektem całorocznych, inteligentnych domów na wodzie. Nasz program nazywa się Gen Innowacyjności. Co jest najbardziej innowacyjnego w Waszych łodziach? Zacznę od formy i użyteczności tego obiektu. Jeśli spojrzymy na projekt, na wizualizację, jednostka jest zaprojektowana od początku niesztampowo, jest, nieskromnie mówiąc, jest ładna, podoba się wielu ludziom, którzy na to patrzą. Design jest ważny. Design jest ważny, Kolejne potwierdzenie. oczy kupują zdecydowanie. To jest to, co widzimy na zewnątrz. To, co jest w środku, to są systemy autonomiczności, systemy sterowania energią oraz system sterowania jednostką. Chodzi o to, żeby każdy użytkownik w bezpieczny sposób za pomocą joysticka mógł tak Sterować. dużym obiektem sterować. Można powiedzieć, że Wasz dom na wodzie jest swego rodzaju kamperem. Tak, jest samowystarczalną jednostką, która zapewnia wszystko, co potrzeba do życia. Zapraszamy na kanały, na jeziora, na rzeki. Co było motywacją, że zająłeś się tematem domów na wodzie, czymś bardzo surrealistycznym? Zacznę jeszcze krok wcześniej. Skąd się wzięło moje zainteresowanie i żeglarstwem, i projektowaniem, budową łodzi. Miałem przyjemność w liceum jeszcze w Lublinie, pochodzę z Lublina, wziąć udział w takim projekcie budowy jachtów. Ktoś chciał zaangażować młodzież, coś od siebie im dać i zbudowałem w ten sposób jacht własnoręcznie, który był wystawiony na targach w Warszawie ogólnopolskich. To był dla mnie taki mocny początek. Stąd wzięła się pasja odnośnie żeglarstwa i zainteresowanie projektowaniem, budową łodzi. Korzystałeś też z funduszy europejskich. Tak, zaczęliśmy w Elbląskim Parku Technologicznym. Tam dostaliśmy pomoc, żeby też ten biznes troszeczkę przygotować od strony też rynkowej. Nie są pomysł techniczny, tak, ale go w pewien sposób urealnić. Jako jedni z niewielu firm, które się starały o dofinansowanie, uzyskaliśmy to końcowe dofinansowanie na budowę prototypu. Także w tym momencie realizujemy budowę prototypu. Nie możemy doczekać się, aż zobaczymy floatboat na wodzie, ale by w walce o swoje marzenia nie utonąć, a złapać wiatr w żagle, warto skorzystać z pomocy funduszy europejskich. Aby w ogóle myśleć o tym, żeby rozwijać takie projekty i takie firmy, o jakich dzisiaj mowa była w programie, warto pomyśleć o źródle kapitału. Tak? No, wiadomo, że do rozwinięcia działalności gospodarczej pieniądze są zawsze niezbędne, może niewystarczające, ale na pewno niezbędne. W związku z tym warto pomyśleć o tym, skąd wziąć takie finansowanie. No i najlepiej tutaj zwrócić się do Polskiego Funduszu Rozwoju Ventures, który wspiera fundusze
fundusze Venture Capital. W takich funduszach młody startupowiec ze świetnym pomysłem może dostać finansowanie właśnie kapitałowe, czyli taki fundusz może kupić udziały w jego firmie, dzięki czemu dostajecie pieniądze na to, żeby rozwinąć swoją działalność, zwykle nie tylko w Polsce, ale od razu myślicie o rynkach zagranicznych. Dodatkowo taki fundusz Venture Capital może Wam zaproponować kontakty biznesowe, wiedzę o prowadzeniu biznesu. Zapraszam na stronę pfrventures.pl i tam informacje o takich właśnie funduszach Venture Capital już wkrótce zaczną się pojawiać. Natomiast dla tych, którzy chcieliby już swój pomysł wprowadzić w życie, czyli wykonać inwestycje, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy działanie, które nazywa się Badania na rynek. I tak jak sama nazwa wskazuje, jeżeli macie już pomysł opracowany, to możecie dostać dotację, która sfinansuje Waszą inwestycję, żeby przygotować się do produkcji. Małe i średnie firmy mogą w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostać właśnie w ramach konkursu Badania na rynek finansowanie na to, żeby przygotować się do wprowadzenia swoich innowacyjnych produktów już na rynek, żeby taką inwestycję sfinansować. Nie tylko dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, mamy ofertę informacyjną. W każdym województwie zlokalizowane są punkty informacyjne o funduszach europejskich, gdzie można porozmawiać z konsultantem, który doradzi, w jakim programie, w jakich terminach można uzyskać finansowanie. Na stronie funduszeuropejskiego.pl znajduje się mapa takich punktów informacyjnych i tam można albo znaleźć informacje w internecie, albo bezpośrednio znaleźć taki punkt konsultacyjny i tam się udać po wszystkie informacje. Kogo będziemy pokazywać w naszym programie? Wynalazców, którzy nie boją się myśleć niekonwencjonalnie, konstruują, łamią różne standardy i zmieniają świat. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.